Cześć, cześć. Trochę późno, żeby się na węgorze ustawić, ale można sprawić, nie? Ja tu rzucam zanętę. Z 10 porcji tej zanęty. To na pewno jest zanęta na węgorza? Tak. Pasza w bazie, mięsko, krab, ryba i tran w atraktorze. I teraz tak. Wydaje mi się, że może mam jeszcze trochę takiej zanęty, chociaż... No dobra, te 5 porcji trzeba mieć nadzieję, że wystarczą. Oczywiście zestawy z mięsem. Tu jest taki haczyk. Tu jest taki haczyk. Tu jest taki. Ja sobie te zestawy zostawię w wodzie, bo ostatnio przy okazji łowienia linów w tym miejscu to widziałem, że ludzie wyciągali tu jakieś węgorze, ale ja widzę też, że tutaj Pyrunia łowi sobie miętusy, także na pewno coś tu jest, ale raczej celem tego filmu, nie wiem, może będą szczupaki najpewniej. Taki był pomysł, żeby iść na szczupaka. Więc ja sobie ustawiam wędkę. Z tego co wydaje mi się, to F11 takie szare, powiedzmy. O, ta piątka. Taką piątkę spróbuję użyć. Że wędka już będzie gotowa. Ja za chwilę gdzieś tam pójdę na tego szczupaka, jakiś spocik. Ten przypon to chyba był z materiału tak 0,7 mm. On jest niby na 24, ale on jest z przyponu chyba pod 27. To tak, najpierw te szczupaki, no chyba, że prędzej wyjdzie jakiś węgorz. Tu na tym spociku. Wtedy idę sobie na różne spoty. Oblecimy, zobaczymy, gdzie wpada jakiś szczupak i to wam pokażę. A później się pomyśli, czy jeszcze coś będzie miało sens pokazać. No to jest ciekawe na tyle, że muszę wam pokazać. Też tak się zacząłem mocno zastanawiać. Czy ja miałem jazie łowiąc w ten sposób na Starym Grodzie? A w ogóle gdzie indziej? Czy ja na Twitching miałem jazia? Mocno się zastanawiam. Zostałem tu przy tych węgorzach. Mówię, rzucę tak do 6 rano jeszcze sobie. Oczywiście ta przynęta, którą prędzej pokazałem. No, bo mówię, tu też bywały szczupaki. Ale taki szybki rzut. Dostałem tego jazia, to wam pokażę. I za chwilę się pewnie zobaczymy już na innym spocie, bo raczej tu szczupaka nie ma. No, jakie ładne branie. To już jest w sumie trzeci, najprawdopodobniej szczupak. Dlatego mówię, że trzeci. A to jest mój 5. odwiedzony spot. Tu jeszcze chyba nigdy nie nagrywałem. 5. odwiedzony spot wzdłuż tego brzegu wewnętrznej wyspy. Bo byłem sobie, a teraz jestem tutaj, tak? A byłem tu, to co widzieliście, byłem tu jeszcze, tutaj, no i teraz jestem tutaj. No, także tylko ciekawy sposób prowadzenia miałem. Patrzcie, właśnie taki, nie z tymi takimi przerwami typowymi, rzuciłem gdzieś tam dalej. Dalej mam to zostawioną tą przynętę. Mam prędkość 45. Robię te pauzy, ale no w ten sposób. Nie czekałem jak ta przynęta wyskoczy, tylko kręciłem. Jak czekałem, to w sumie takie mniejsze były, a jak pokręciłem, to wyskoczył takie już normalne w miarę. Także jest coś. Jest jakiś szczupakowy spot. Pytanie, czy ta przynęta... O, widzicie? Teraz na pauzie akurat. Pytanie, czy ta akurat przynęta to jest pod szczupaki bieżąca, czy to jest fuks, że wchodzą, ale jest. Jakby była misja w kawiarni, to byłyby już zaliczone. W okazji widzę, że ludzie łowią dalej tu hurtowo leszczyki, więc 5-2-3-2 dalej funkcjonuje. To o tyle zabawne jest to, że to jest ten sam spot tutaj stojąc, czy bardziej to samo lokalizacja tu na tym brzegu, czy na tamtym 5-2-3-2 tam stojąc. To jest to samo miejsce na mapie. Widzę, że jest 80 osób. Że łowią, nie? Łowią. Stąd też się da łowić. To zresztą dam wam na tym filmie z 5-2-3-2 sprzed tygodnia chyba już. Mówiłem. Czasem też tak miałem spota nagrane. Niby inny spot, ale po tygodniu można było znowu nagrać to samo, stojąc po drugiej stronie brzegu. To w ogóle wtedy nie trzeba iść taki kawał, nie drogi?
żeby coś złowić. Stąd jakoś to było 17 chyba do 20-22 metry. Od 17 do 22 myślę. Można próbować. Tu stojąc. Trzeba byłoby zmierzyć, jaka jest odległość markerem tamtego brzegu. Odliczyć te 10 z tamtej strony, 10-12 i zobaczyć. Ale jest. Dobra. Tutaj kończę. Jakieś tu wam szczupaki pokazałem. I chyba jeszcze poszukam jakiegoś innego spotu, no bo coś tutaj nam tu wychodzi. Ciekaw jestem, czy gdzieś jeszcze. O, już prędzej mi też spadł szczupaczek. Całe szczęście wydaje się, że to był jakiś mały, ale w inny sposób to widzicie prowadzę. Czasem zrobię tą pauzę, ale tak to kręcę, metoda wyskakuje. O tyle dobrze, że to prawdopodobnie jest dość głęboko i to nie haczy tak o dno. Właśnie to można zresztą zobaczyć. Aha, on nurkuje na metr tylko. No to i tak, w niektórych miejscach jest płyciej. Dobra, to ja się pojawię, jak będzie jakaś ciekawa ryba, albo będę w jakimś innym miejscu i też będzie jakieś branie. O, jest ciekawe branie. To jest jeden z takich spotów, których no dawno nie byłem, ale myślę, że kiedyś miałem film na pewno nagrany w tym miejscu. Chwilę temu rzuciłem tam za trawą w tamtą stronę, jakbyście spojrzeli. Ale jestem teraz, już wam pokażę dokładnie, w tym miejscu. Tutaj 5,7, 5,3. Także drugi spocik. Pytanie, czy jest więcej sztuk tutaj. Nawet jakiś taki mały by się przydał. To już by potwierdził nam, że są rybki. No i inna sprawa. Tak się mocno zastanawiam. Ja tu nigdy nie byłem za żadną inną rybą niż szczupak. Nigdy. A warunki są całkiem, jakby nie patrzał, te grążele po prawej, całkiem fajne. Też nie pamiętam, jak ja do końca to łowiłem. Na pewno łowiłem w tą stronę i też sobie coś bywało, że rzucałem gdzieś jakoś tu w tą stronę, a nawet rzucałem tam. Tam zresztą jest ten spot, na którym najczęściej łowimy te szczupaki też, nie? Także stąd można miotać i coś złowić. Dobra, ja wam pokażę coś więcej, o ile coś jeszcze mi tu się złowi. Najgorzej, że już jest taka godzina, że jest 11 i będzie coraz trudniej. Bo za dnia to one takie aktywne nie są. Jeszcze się totalnie zmieniła pogoda, bo było pochmurnie. Teraz jest słonecznie. Ale zobaczymy. Może musiałbym kolor przynęty zmienić troszkę. No ale dobra, kombinuję. Jeszcze spróbuję parę spotów odwiedzić. Dobra, to chyba będzie większy szczupak, chociaż może być i kleń. Nie jest szczupaczek. Dobra, bo miałem takiego małego szczupaka, to jeszcze się nie odpalałem. No ten jest już taki w miarę, nie? Miałem klenika. No i teraz jest taki szczupaczek. Standardowo on dalej ta sama przynęta, chociaż kombinowałem już troszkę inną. Nie dało nic, więc zmieniłem na tą, która dawała szczupaki w tamtych miejscach. I jestem teraz tu, 50-57, chyba mam branie. No tak właśnie mi się ekran zakręcił, czy pobujał z tyłu. Ale tu jest kleniowo-szczupakowo. Dobra, jeszcze raz. Tu jestem, 50-57 z tych łódek tutaj moich ulubionych. Prędkość 45. I nie trzeba zawsze robić tej takiej pauzy dłuższej, można jakby kręcić. Z tym, że widzę, że tu akurat jest płyciej. Tu jest płyciej, więc jest jak jest. No ale też są jakieś szczupaki, są tu klenie. Więc myślę, że to jest jeden z kolejnych spocików, gdzie można spróbować szczupaka złowić. Tylko pytanie, czy na pewno na tą przynętę, nie? Ale tu już możecie spróbować potestować jakieś inne. W rekordach tygodnia aktualnie ja nie widzę żadnych woblerów. Widziałem jakieś tam gumy, ale woblerków chyba nikt nie odkrył takich super. Skoro w rekordach tygodnia nie ma żadnego. W sumie żadnego dużego, fajnego szczupaka też w rekordach tygodnia nie ma. Ale dobra. Powiedzmy, że mam trzeci punkt, który możecie odwiedzić, spróbować łowić szczupaki. Jeszcze z tamtego brzegu można łowić tutaj, w tą stronę rzucając, nie? Tam też często się ustawiałem.
Tak chyba wygodnie jest. Dobra, już byłem blisko, to podszedłem. Pewnie to jest trawianka, dobrze myślałem. To jeszcze na nagraniu chyba nie widzieliście jej u mnie. Tak wygląda teraz trawianka. I jest dziwna. Także co? Było jakieś marzenie o węgorzach, ale no nie wpadł żaden ani miętus. Chociaż widać po rekordach, po czacie, że coś tam wychodzi. Nie wiem, może zobaczę, może będzie miało to sens. A tutaj też sobie jeszcze rzucę, jak już jestem w tym miejscu. Może jeszcze jakiś szczupak bywało i tak. Chociaż jak był tam po prawej stronie mostu, to raczej po tej go nie było. Dobra, to usłyszymy się, zobaczymy, jak coś znajdę. Albo jednak... Dobra. No jak tak mówisz? Chciałeś się przywitać z widzami? Powiedz cześć. Cześć. Fajny. No dobra, no. No to powiedzmy, że to jest 4. punkt ze szczupakami. No to będzie już ryba taką, którą jest sens pokazać. Bo miałem takie 2 małe jakiegoś klenia i teraz mam już... Teraz już mam normalnego. 3 kg. I to jest spocik, którym mówiłem, o który bardziej mówiłem. Z tamtego pomostu. Z tamtego pomostu wam mówiłem, że to jest spocik, gdzie łowimy też. No i jestem tutaj sobie 6359. Także troszkę czasu tu też nie łowiłem szczupaków. O, one jakoś dzisiaj dziwnie biorą. Niekoniecznie biorą, znaczy też zdarzył się, że brał na tej pauzie jak my, tak zwanej, ale z reguły, zobaczcie, kręcę, twitching wyskakuje i w tym momencie też atakują. No, jakoś dziwnie, jakoś inaczej, ale grunt, że biorą. To widzicie na filmie, nagrało się, nie? Rzucam, kręcę, 45 prędkości i zobaczcie. Chwilę oczywiście pauzę robię, ale z reguły było tak, że ja czekałem, aż ta przynęta wypłynie na wierzch. I te szczupaki często atakowały właśnie jak ta przynęta była na wierzchu. A dzisiaj przy dnie jakby atakują. Jak się chwilę zwolni. Dość nietypowo. Raz miałem taką sytuację na 47,20, przepraszam. Tutaj, na tym spocie. Tam też byście mogli zobaczyć 46,19 tutaj, o. To chociaż tutaj w tą stronę też się szczupaki łowiło. Ale już chyba tam nie będę szedł. Kilka tych spotów jest odwiedzone. Pewnie jeszcze jakiś na tym filmie odwiedzę, bo jest godzina 17. Tu kilka szczupaków wpadło. Kilka wam już pokazałem. Chyba drugi dość aktywny spot. Może i 3, bo tutaj przy tym moście bardziej brało na tym pierwszym, co wam pokazałem i teraz tu biorą no dość tak konkretnie. Także co? Jeszcze się pewnie pojawię na jakimś innym spociku, o ile się znajdzie. Jak nie, no to zobaczymy się dopiero przy sprzedaniu tych rybek. Czy już przy sprzedaniu tych rybek. Kwestia tego, czy mi się uda jeszcze coś zahaczyć po drodze aktywnego. Dobra, płynie do mnie szczupak. Czyli 6. już miejsce, najprawdopodobniej 6. miejsce na tym filmie. Jestem tutaj 3, 2, 6, 5. W tym miejscu chyba już też nagrywałem. Chociaż tak się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie byłem jakby troszkę dalej. Ale to chyba było to. To chyba było to. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś wskoczy. Dobrze by było nawet jakby był taki chociaż kilogramowy. To już by potwierdziło na pewno, czy to jest szczupak. No tam powiedzmy, że tamte klasyfikujemy jako już miejsca szczupakowe, bo były takie fajne szczupaki powyżej 3. Tutaj jest już drugi, prawie 3 kg, tam był 1 kg, dobra. To można powiedzieć, że to jest kolejne miejsce, w którym są szczupaki. I zobaczcie, można iść, rzucić 5 razy w jednym miejscu, wyciągnąć 5 szczupaków. Jak później już przestają brać, to trzeba zmienić miejsce. A propos zmian,
chyba przydałoby się zmienić haczyki w tym zestawie na tym wołbereku. No bo dość dużo się spina tych szczupaków. Całe szczęście same takie małe odpadają, ale dużo ich opadło. Zresztą chyba z 4 albo 5 razy spadł mi jakiś szczupak. Dobra, jeszcze chyba zobaczę jedno miejsce. Czyżby to był jakiś większy szczupak? O, dobra. No to jest jakiś kilogramowy. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś tu podejdzie. Jestem tutaj na teraz 18, czy bardziej 16. 16,68. Byłem chwilę tutaj temu obok na 21,67 i dostałem takiego jednego małego, ale chyba oddałem 6 rzutów kolejnych i nic więcej. Nic więcej, tu coś się widzicie pojawiło, z tym, że one tak, lubiły brać tu wzdłuż tego, lubiły brać tam rzutem i lubiły brać w tym miejscu tutaj, o, tutaj. Pytanie, czy dostanę jeszcze jakiegoś opora, teoretycznie jest jeszcze dobra na łowienie szczupaków. Pytanie, czy jeszcze jeden, chociaż malutki wyskoczy. Jak nie, to znaczy, że nie można mówić, że to jest spocik. No, tak średnio. Dobra, ciekawe, czy to będzie szczupak. Jak będzie, to będzie miał z 500 gram, ale pokazuję wam to miejsce. Ma 500 gram, prawie że. Pokazuję, bo chwilę temu miałem kilogramowego, więc chyba można klasyfikować to jako już 7 aktywny spot na tym filmie. Co prawda rzuciłem tam zanim, o tam troszkę, o tutaj, to tak na wprost. Ale co? Jest, dobra. Tu chyba się lepiej po prostu ustawić, jak ja teraz stoję, bo tam jakąś dziwnie rzucałem, dziwnie zahaczałem, to mówimy, że ten spocik jest na 0,765. 0,765. 66 mi tu na kompasie pokazuje. No dobra, ale no jest jak jest. 7 spocik na filmie. Tyle to jeszcze nie było. A jeszcze parę razy rzucę i się zbliżamy do 22, więc będzie można najpewniej kończyć. No okej, to czas sprzedać. Sprzedać to, co w tym filmie chodzonym, film drogi, udało się złowić, nie? Całkiem konkretnie wydaje mi się, że jeszcze tak nie było. 7 miejsc odwiedziłem, tu widziałem jakieś okonie, ale dobra, ja tam jakieś pojedyncze sztuki miałem. 7 miejsc, w sumie nawet więcej odwiedziłem, nie? Bo powiedziałem 7 miejsc odwiedziłem. 7 spotów, myślę, takich aktywnych, w których wychodziły albo jakiś większy szczupak, albo kilka mniejszych. Tak jak ten teraz na końcu wam pokazałem te kilka, tak chyba zacząłem od... Teraz się zgubiłem. A któregoś wam pokazałem, tego jednego, chyba jakiegoś mówiłem, że ten jeden wziął, ten za chwilę. Coś wam jeszcze styk pokazałem, powiedzcie później jeszcze kilka miałem takich fajnych. Także biorą. Na tym spociku też brało. A ten jazik z początku, ten jaś to był na tym pierwszym spocie, którym sprawdzałem, ale nie było. Później jeszcze było po drodze kilka. Sam chyba odwiedziłem łącznie z 12 miejsc albo 13, z czego 7 wam pokażę jako rozdziały, myślę, w tym filmie. Dobra, zarobek myślę, że całkiem fajny, jak na powiedzmy 43 minuty. Powiedzmy, bo chwilę prędzej się ustawiłem za tymi węgorzami. No dobra, to ja myślę, że kończę. Tam jeszcze na węgorza coś mam wystawione, bo chciałbym go tam złowić. Jestem ciekaw, czy on tam siedzi teraz w tej chwili. Ale dobra, ja kończę. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam coś któryś z tych spotów szczupakowych odda. Jakieś fajne szczupaczki wpadną. Pamiętajcie, zostawcie komentarz. Możecie się pochwalić wynikami. Który spocik wam najlepiej dał największe szczupaki. Szczupaków dawno nie było chyba na kanale. I zwłaszcza tak intensywnie, że pobiegałem po całym łowisku. Okej, to ja kończę. Dzięki za obejrzenie i na razie. O, taki dodatek do filmu szczupakowego. Jednak tu chyba są węgorze, ale ta waga jego... No, samo się komentuje. To na razie.